Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku. Bądź czujny, to bardzo ważny dzień dla walut. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zapraszam także wszystkich na nasz nowy kanał, konto na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach, ze względu na to, że karta społeczności na YouTube nie daje pełnych możliwości, a na Instagramie właśnie tak jest. Zapraszam do polubienia naszego kanału na Instagramie. Bądź czujny, to bardzo ważny dzień dla waluty. Ten temat jest szczególnie istotny dla rynku walutowego z powodu tego, że dzisiaj poznamy i będziemy musieli zdyskontować decyzję Banku Anglii w sprawie stóp procentowych, a jako że ostatnie wydarzenia bardzo wyraźnie zwiększyły presję na to, żeby banki centralne dalej podnosiły stopy procentowe, więc rynek będzie nastawiony na to, żeby zrozumieć intencje i jakie mogą być przesłanki dla innych banków centralnych na całym świecie, zwłaszcza z tych dużych krajów, czy też rynek będzie szukał sobie odpowiedzi na pytanie, czy decyzje Banku Anglii są tylko ewenementem, są działaniem, które nie będzie powielane przez inne banki centralne, i to jest główny wydźwięk tego dzisiejszego spotkania i decyzji, która zapadnie o godzinie 13. Dla funta brytyjskiego perspektywy co do dalszych podwyżek stóp procentowych są ogromnie ważne, stąd też obserwujemy od kilkudziesięciu dni wyraźną presję na rzecz umocnienia funta brytyjskiego. Jak wiecie, drodzy Państwo, rynek pokazuje nam długoterminowe sygnały zachęcające do funta brytyjskiego, natomiast cały czas jesteśmy generalnie w pasie konsolidacji względem europejskiej waluty. Ta konsolidacja trwa już 7 lat, natomiast teraz, kiedy stopy procentowe w Wielkiej Brytanii mają iść w górę mocniej niż rynek wcześniej jeszcze zakładał i zdecydowanie mocniej niż w dla innych ważnych gospodarek, pytanie jest takie, czy nie jest to środowisko, które będzie sprzyjało temu, żeby funt brytyjski ostatecznie wybił się z tej konsolidacji i rozpoczął jakiś nowy trend długoterminowy, aprecjacyjny, który będzie korzystny dla funta brytyjskiego. Jak widzimy, dzisiaj o godzinie 13 wszyscy spodziewają się podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Nie ma żadnego podmiotu, który by się wycofał albo który by myślał, że będzie podwyżka większa niż zakładały prognozy. Natomiast to, co jest dla rynku szokiem, to jest to, że od obecnych poziomów stopy procentowe do swojego piku mają wzrosnąć jeszcze o 6 razy o klasyczne 25 punktów bazowych, czyli o 150 punktów bazowych. To jest bardzo dużo i że ten szczyt ma być ustanowiony w styczniu i w lutym 2024 roku. Dlatego też rynek musi zacząć to uwzględniać w cenie, ponieważ to przesunięcie oczekiwań co do tempa podwyżek stóp procentowych i terminu nie było wcześniej uwzględnione i teraz jest dyskontowane na naszych oczach. Stąd też taka presja na funta brytyjskiego. I także na rynku walutowym bądźmy czujni, to bardzo dzień dla waluty europejskiej. Z powodu presji na rzecz wzrostu euro-dolara jest ogromnie prawdopodobne, że dzisiaj będziemy testować poziom 1,10. Ten psychologiczny poziom ma duże szanse, żeby znowu był pokonany i żeby rynek zaczął atakować tegoroczne maksima, okolice oporu 1,11 z perspektywą na dalsze wzrosty. Widzimy, że ostatnie dni przynoszą nam kontynuację tendencji wzrostowej. To jest bardzo dobra wiadomość dla euro, negatywna dla dolara i oczywiście pozytywna także dla wszystkich innych rynków aktywów, które bardzo lubią, kiedy amerykański dolar się osłabia. I na rynku walutowym patrzmy także na zachowanie par związanych z jenem, zwłaszcza dolar-jena, ponieważ według tutaj analiz bloombergowych rośnie prawdopodobieństwo, że wkrótce czeka nas moment rozpoczęcia kolejnych interwencji Banku Japonii w celu doprowadzenia do osłabienia do osłabienia tej presji przeciwko jenowi japońskiemu. No i pytanie, czy faktycznie tak się stanie. Przypominam,
że jen japoński jest bardzo wyczulony na zachowanie rentowności amerykańskich obligacji. Stąd też, jeżeli zwłaszcza amerykańskie dwójki zaczną spadać na rentowności, będzie to czynnik sprzyjający temu, żeby jen japoński w naturalny sposób zaczął się umacniać, czyli żeby doszło do korekty tego całego impulsu, który obserwujemy od kilku miesięcy. Amerykańskie rentowności są cały czas blisko swoich poziomów ekstremalnych i widzimy, że nic nowego się nie dzieje. Ja spodziewam się, że te rentowności jednak pójdą w dół niż pójdą w górę. Pierwszy sygnał, że może tak być, będzie, kiedy rynek spadłby poniżej poziomu 3,70, więc ten poziom jest dla mnie punktem odniesienia. Natomiast z danych makroekonomicznych dla całego świata moim zdaniem najważniejsze będą dzisiejsze joblessy. Z powodu tego, że w ostatnich tygodniach ten wskaźnik przebył ten ważny poziom 250 tysięcy. Dzisiaj prognoza to jest 259 tysięcy. Jeżeli się okaże, że ten wskaźnik znowu utrzymuje się nad tym ważnym poziomem, to sygnały płynące z gospodarki moim zdaniem będą zachęcały do tego, żeby wieścić raczej recesję i kolejne pogorszenie się sytuacji w amerykańskiej gospodarce, a rynek będzie musiał to zdyskontować, ponieważ wygląda na to, że od ostatnich 9 miesięcy rynek dyskontuje optymistyczny scenariusz rozwoju gospodarczego, natomiast te negatywne czynniki jakby nie były uwzględnione w wycenach różnych instrumentów finansowych, dlatego też im dane gorsze, tym rynek powinien bardziej negatywnie na nie reagować. I o godzinie 16 poznamy także wskaźnik wyprzedzający koniunkturę Lei, który dla rynku ma także duże znaczenie i myślę, że o godzinie 16 także patrzmy, co się wydarzy. Wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła nam spadki indeksów giełdowych, ale nie było jakiejś dynamiki dużej spadkowej. Natomiast to, co się dzieje, zaczyna troszeczkę straszyć inwestorów, którzy byli nastawieni na wzrost. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Negatywne informacje płyną także z Niemiec. Indeks DAX zaczyna zbliżać się do psychologicznego poziomu 16 tysięcy punktów, a każde złamanie tego poziomu przybliży nam korektę spadkową, ale z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że między najbardziej narażonymi na ryzyko instrumentami, czyli indeksem Nasdaq a Bitcoinem, zachodzi już pierwszy raz od 2020 roku ujemna korelacja. Czyli jeżeli Nasdaq spada, to Bitcoin rośnie, a jeżeli Nasdaq rośnie, to Bitcoin spada i ta korelacja staje się ujemna, bardzo ładnie to widać. Natomiast jeżeli popatrzymy także na rynki ryzyka związane z gospodarką, które bardzo ładnie dyskontują te procesy, to moim zdaniem do czasu złamania tej najszybszej linii trendu wzrostowego na cenie miedzi, to scenariusze prowzrostowe są dyskontowane, są scenariuszami bazowymi i sygnalizują, że rynek nastawia się na to, że te ryzyko jednak będzie kupowane i moim zdaniem warto być świadomym tego, co się tutaj dzieje i warto obserwować, czy miedź pokonuje wczorajsze ostatnie minima, ponieważ dopiero ich złamanie będzie oznaczało, że jakieś te negatywne scenariusze dla gospodarki i dla giełd papierów wartościowych są realizowane i dyskontowane przez rynki finansowe. Natomiast dla mnie zaczyna być zagadką zachowanie ceny złota, ponieważ na fali osłabienia amerykańskiego dolara cena złota powinna rosnąć. Natomiast to, co się teraz dzieje, może sygnalizować, że słabość związana z gospodarką wpływa na wycenę surowców i metali. Dlatego też moim zdaniem będzie szczególnie istotne to, czy ten poziom $1930 będzie cały czas utrzymywany, czy też będzie pokonany. Za każdym razem jego pokonanie oznacza słabość rynku surowcowego, rynku metali. Tak to odczytuję i to pomimo właśnie wzrostów euro-dolara. Zobaczymy, co się stanie z rynkiem złota, jeżeli rentowności zaczęłyby spadać, ponieważ jeżeli ta korelacja zaczęłaby się rozjeżdżać między rentownościami a ceną złota, byłby to sygnał, że naprawdę rynek surowcowy metali żyje swoim własnym negatywnym życiem. I na rynku surowcowym warto zwrócić uwagę, że procesy dezinflacyjne zaczynają być wspierane coraz mocniej spadkiem ceny węgla i być może przed nami następna fala spadkowa tego surowca energetycznego.
Moim zdaniem warto także zwracać uwagę na Bitcoina z powodu tego, że ta dynamika tendencji wzrostowej jest coraz silniejsza, a taka lokalna obserwacja mówi o tym, że te impulsy wzrostowe powstają podczas sesji amerykańskiej. To nie Europejczycy pchają tego Bitcoina w górę, tylko początek sesji na rynku kasowym w Stanach Zjednoczonych wywołuje presję na rzecz wzrostów Bitcoina. Ale Bitcoin przechodzi już poziom $30,000 i zbliża się do swoich maksimów z początków kwietnia, a to oznacza, że rynek wkrótce naprawdę będzie musiał podjąć ważną decyzję. Czy też ten impuls jest tylko jakąś chwilową korektą, czy też czymś więcej. Jeżeli będzie czymś więcej, to ten poziom $31,000, czyli kwietniowe maksima, będzie pokonany. Dlatego też uważam, że należy być bardzo czujnym, obserwować, co się dzieje. Rośnie szansa, że taka dynamika doprowadzi do przejścia poziomu $31,000, natomiast jednak bądźmy wyczuleni, ponieważ to, co się dzieje na Bitcoinie, odbiega od generalnej tendencji na rzecz ryzyka na całym świecie, więc myślę, że warto być wyczulonym na takie zachowanie, które odstaje od rynkowej normy, o czym powiedziałem, że korelacja stała się ujemna między rynkiem Bitcoina a rynkiem technologicznym. I na koniec polskie aktywa. Polskie aktywa będą musiały dzisiaj dyskontować dane, twarde dane makroekonomiczne. Wczoraj była produkcja przemysłowa, dzisiaj będzie sprzedaż detaliczna. Interesuje nas zwłaszcza ta majowa realna sprzedaż detaliczna, czyli po uwzględnieniu inflacji. Im dane będą lepsze, tym większe prawdopodobieństwo ożywienia gospodarczego i w takiej sytuacji będzie rosła szansa na to, że rynek ryzyka zacznie to dyskontować. Natomiast presja na rzecz krajowej waluty cały czas jest mocna i względem euro, i względem amerykańskiego dolara, z tym, że amerykański dolar ma potencjał, żeby już w tym tygodniu spaść poniżej psychologicznego poziomu 4 zł, ale długoterminowa analiza techniczna pokazuje, że prawdziwym wsparciem są dopiero okolice 3,90, gdzie mamy dolne ograniczenia wieloletnich kanałów spadkowych, więc ten potencjał wciąż jest duży na aprecjację. Spodziewam się presji na rzecz polskich aktywów, czyli spadku rentowności, oraz także spodziewam się, że raczej będzie dobra niż zła sesja na giełdzie papierów wartościowych do czasu utrzymania nad psychologicznym poziomem 2000 punktów. Scenariusze prowzrostowe są absolutnie faworyzowane w każdym możliwym terminie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.